Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasteczka z kremem budyniowym. Najpierw zrobimy krem budyniowy i żeby go zrobić potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni śmietankowych bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 100 g cukru i 200 g masła lub margaryny. A dodatkowo do ciasteczek potrzebujemy jednego opakowania ciasta francuskiego i cukru pudru do posypania. Na gazie stawiamy garnek, do którego wlewamy 600 ml mleka. Włączamy gaz i pozwalamy mu się gotować. A w miseczce obok mikserem ubijamy 4 żółtka aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 100 g cukru i nadal ubijamy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy i powstanie taki kogiel-mogiel. Żółtka zmieniły kolor, jak Państwo widzą, wobec tego dolewamy 100 ml mleka, czyli łącznie mamy pierwotną ilość 700 ml. 600 w garku, 100 dolaliśmy tutaj i następnie mikserem wszystko łączymy ze sobą. Kolej dodać 20 g mąki pszennej tortowej i nadal miksujemy mikserem. A teraz dodajemy 2 budynie śmietankowe bez cukru. I nadal łączymy składniki mikserem. Masa jajeczno-budyniowa gotowa, wobec tego wracamy do mleka, które już zaczęło się gotować. Wlewamy ją powoli małym strumieniem. Jednocześnie mieszamy trzepaczką albo jakąś łyżką całość, żeby się nie przypaliła. Pustą miskę odkładamy, trzepaczki albo łyżki nie odkładamy, nadal wszystko mieszamy, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się i mieszać będziemy, aż budyń się zagotuje. Budyń, jak Państwo widzą, zmienił już konsystencję dużo gęściejszą, a jak powstaną takie bąble, gejzery powietrza, wtedy znaczy, że budyń się ugotował. O tak jak tu Państwo widzieli. W tym momencie możemy wyłączyć gaz, przełożyć nasz budyń do chłodnego naczynia. W ten sposób będzie krócej się studził. Miskę z budyniem przykrywamy folią spożywczą, żeby nie powstał korzuszek. Tą folię dociśnijmy do budyniu. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. To trochę czasu zajmuje, ale jak już ostygnie budyń, wtedy zdejmujemy folię spożywczą z góry. Budyń ma konsystencję zwartą, jak tu Państwo widzą. Nawet jeżeli by Państwo go pokroili, on zachowa swoją konsystencję. Teraz do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na puszystą masę. W tym momencie możemy już dodawać wystudzony budyń, ale dodajemy partiami.
Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przerywamy miksowania, nadal ubijamy, aż krem budyniowy zrobi się taki jedwabisty, taki gładziutki, jak tu Państwo widzą. Wtedy przekładamy go do worka cukierniczego i na razie odstawiamy na bok. Teraz zajmiemy się ciastem francuskim. Opakowanie ciasta francuskiego rozwijamy. I dzielimy na 18 części. Ja używam bardzo profesjonalnego narzędzia kuchennego, jak Państwo widzą. Ciasto francuskie podzielone, wobec tego wyjmujemy sobie blaszkę z piekarnika, wykładamy ją papierem do pieczenia i do środka w odstępach wykładamy elementy przygotowane wcześniej. Na każdą blaszkę weszło mi 9 kawałków. Stawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 15 minut. Ciasto francuskie robi się podczas pieczenia takie jak poduszeczki. Po 15 minutach efekt, jak Państwo widzą, upiekły się nasze kawałki ciasta francuskiego. Wyjmujemy z piekarnika, przekładamy na kratkę do studzenia, a w międzyczasie wstawiamy drugą blaszkę do piekarnika i upieczone po 15 minutach również wyjmujemy i przekładamy na kratkę do studzenia. Te poduszeczki muszą nam dobrze wystygną, a teraz będziemy je nadziewać. Państwo widzą taką kreseczkę zapewne. Ostrym narzędziem będziemy bardzo delikatnie przepaławiać nasze poduszeczki. Proszę nie ściskać ich, one są napompowane powietrzem i delikatny ścisk powoduje, że się kruszą. Do końca rozcinamy, nie rozchylać również, żeby się nie połamało, dopiero na końcu rozchylamy i możemy nadziewać naszym kremem budyniowym. Ilość kremu budyniowego wystarczy, żeby w każdym ciasteczku zrobić 6 takich kleksów i w ten sposób wypełnione ciasteczka wszystkie, a kremu spokojnie nam wystarczy. Po wypełnieniu kładziemy górę ciastka na górę i leciutko dociskamy. I kolejne ciasteczka wypełniamy w ten sam sposób. Ciasteczka przed podaniem obsypujemy cukrem pudrem. I jeżeli Państwo uchowają jakieś na drugi dzień, przechowujemy je w lodówce w zamkniętym pojemniku. Takimi specjałami żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.